Cześć! Prawdopodobnie większość z Was potrafi wykonać tego typu przetop w pozycji pionowej metodą MAC. Z mojego punktu widzenia wystarczą średnie umiejętności, odpowiednio do tego przygotowany materiał, jak również dobrane parametry. Natomiast schody zaczynają się wtedy, gdy materiał jest do tego nieodpowiednio przygotowany. Z jednej strony, gdy szczelina jest zbyt wąska, tutaj możemy ją rozszlifować, używając do tego szlifierki, na przykład z tarczą o szerokości 2 mm i doprowadzić tą szczelinę do stanu, w którym możemy bez problemu wykonać przetop. Z drugiej strony natomiast, gdy szczelina jest zbyt szeroka i w dodatku nieregularna, czyli w niektórych miejscach jeszcze szersza, a prawdopodobnie ci z Was, którzy spawają już jakiś czas, mieli do czynienia z takimi sytuacjami w praktyce. Jest również i w tym miejscu jedno rozwiązanie. Możemy na przykład wykonać napawanie na brzegach, tak aby uzyskać odpowiednią szerokość szczeliny, oczywiście po wyszlifowaniu jej również bezpośrednio przed spawaniem. Natomiast jest tu jedno ale. W przypadku, gdy warstwa wewnętrzna znajduje się w zbiorniku jakimś zamkniętym, skąd mamy pewność, czy napawaliśmy wystarczająco do poziomu materiału, czy na przykład nie napawaliśmy poniżej ścianki materiału i po wykonaniu przetopu okaże się, że w tym miejscu jest on niższy wraz z materiałem i w ten sposób powstaje jakaś niezgodność. Na materiale, na próbce, którą widzicie, jest szczelina o szerokości około 5 mm. Z mojego punktu widzenia i co Wam zademonstruję, jest możliwość wykonać przetop techniką z dołu do góry, metodą MAC. Jeśli chodzi o technikę spawania, w tym konkretnym przypadku i co oczywiście widzicie, wykonuję ruchy na tak zwaną kołyskę, penetrując krawędzie spawanych materiałów, jednocześnie najeżdżając troszeczkę dalej na brzeg spawanego materiału. Nasuwa mi się tu takie ciekawe pytanie, dlaczego wykonuję to w ten sposób, a nie na przykład wykonując krótkie ruchy skokowe między krawędziami spawanego materiału. Oczywiście jeśli bym się zdecydował na technikę zakosową, wykonując ruchy między krawędziami spawanych materiałów, to musiałbym drastycznie obniżyć parametry na urządzeniu, co wpłynęłoby na wydłużony czas pracy, ale to w tym konkretnym przypadku nie jest najważniejsze. Najważniejszą kwestią jest to, że jeśli bym wykonał cienką warstwę graniową na tak szerokiej szczelinie, to w praktyce ona mogłaby pęknąć w trakcie stygnięcia. A tą techniką, którą ja wykonuję, nie dość, że wykonam tą spoinę troszeczkę szybciej, to jednocześnie zabezpieczam ściek przed pęknięciem, przez to, że wykonuję go troszeczkę wyższy niż standardowy, czyli na szczelinie, która została prawidłowo przygotowana do spawania. Spójrzcie jeszcze na parametry, których użyłem do wykonania tej spoiny. Jednej rzeczy nie widzicie, a konkretnie prędkość podawania drutu. W tym konkretnym przypadku zdecydowałem się skorzystać z 3,7 metra na minutę, z tym, że drut, który mam do dyspozycji, to lity o grubości pręta 1 mm.
Oczywiście czasami jest tak, że musimy przerwać spawanie, czy sytuacja nas do tego zmusi. Ja w tym konkretnym przypadku zatrzymałem się, aby pokazać Wam, jak rozpoczynać kontynuację po przerwaniu spawania. Jeśli rozpoczniemy spawanie bez przygotowania ściegu do tego, to w miejscu, w którym te spawanie zaczniemy kontynuować, pojawi się taka dziura. Ta sytuacja zdarza się praktycznie zawsze. Rozwiązaniem jest nacięcie rowka na zakończeniu poprzedniej spoiny aż do samego końca, czyli do miejsca, w którym ściek wychodzi poza krawędź spawanego materiału, aby ten grzbiet zewnętrzny od strony tylniej również był troszeczkę naruszony, spenetrowany, żeby ten wjazd nie był jakiś ostry, tylko taki stabilny. Następnie, gdy rozpoczynamy spawanie tego ściegu już po wyszlifowaniu, proponuję rozpocząć spawanie jeszcze na materiale w miejscu, w którym nie zrobiliśmy nacięcia, ponieważ spawając, używając do tego niskich parametrów, w momencie startu te jeziorko nie jest jeszcze intensywne. Spawając metodą MAK, używając do tego drutu litego, nie jesteśmy w stanie uniknąć emisji odprysków w kierunku dyszy gazowej, jak również końcówki prądowej. Dlatego proponuję skorzystać na przykład z jakichś preparatów zabezpieczających końcówkę, jak i dyszę, na ewentualność zabezpieczenia przed przywieraniem odprysków do tych elementów. Jeśli na przykład w trakcie wykonywania przetopu na dyszy gazowej pojawią się odpryski, jest niebezpieczeństwo, że będą one na przykład przywierać i czasami jest tak, że będziemy musieli niekontrolowanie przerwać spawanie. Zwróćcie szczególną uwagę na kąt natarcia uchwytu. Jak widzicie, prowadzę uchwyt pod kątem prostym względem spawanego materiału. Z mojego punktu widzenia jest to najbardziej neutralny kąt natarcia, jeśli chodzi o intensywność jeziorka w kierunku tylnej części spawanego materiału, a nie chciałbym na przykład tak, jakbym prowadził uchwyt techniką ciągnij, co wpłynęłoby na intensywność jeziorka w kierunku tylnej części spawanego materiału, przy czym ten przetop wyszedłby mi prawdopodobnie dosyć wysoki lub bardzo wysoki, a w przypadku gdybym prowadził uchwyt zachowując technikę pchaj, to prawdopodobnie pomimo, że ta szczelina jest szeroka, to przetop by mi wyszedł albo płaski, albo wklęsły, albo nie byłbym w stanie kontynuować. Jeszcze powiem parę słów na temat gazu osłonowego, jaki mam do dyspozycji. W tym konkretnym przypadku mieszanka argonu z dwutlenkiem węgla gwarantuje troszeczkę płytsze wtopienie, a z drugiej strony daje nam wyższą jakość spoiny od strony wizualnej. Na koniec jeszcze obejrzymy spoinę, którą wykonałem. Jak widzicie, od strony frontniej jest łączenie, taki ogonek, który wystaje. Tym nie musicie się martwić, po prostu go należy zeszlifować. Z drugiej strony jest bardzo ważne, aby w miejscu, w którym ta spoina była łączona, nie było żadnego punktu w postaci kropki. Jeśli jest jakieś zgrubienie delikatne, to nic się nie dzieje, nie ma żadnego problemu. Najważniejsze jest to, aby spoina nie była wklęsła. Mam nadzieję, że to, co publikuję, jest dla Was interesujące
Jeśli jesteście zainteresowani moim tematem, to zapraszam do obejrzenia moich poprzednich publikacji, jak również zapraszam na te, które będę publikował w niedalekiej przyszłości. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!